Siemano. Elon wszystkim. Siemanko. Dajcie znać, jak nas widać, jak nas słychać, jak się macie, skąd klikacie. Z góry od razu mówię, że przepraszam za problemy z internetem, bo dopadły mnie ostatnio jakieś problemy i coś mnie może lagować, ale mam nadzieję, że dzisiaj poprowadzimy tego live'a bez większych problemów. Jak nas widać dobrze, wciśnijcie piątki i zaraz będziemy lecieć. W sumie ten temat jest taki, że to kontynuacja tego, co ostatnio też mówiliśmy. Chcielibyśmy to trochę bardziej poruszyć. Myślę, że to na pewno będzie dla Was też przydatne. A jak wiecie, my lubimy przypominać o niektórych rzeczach, bo jeżeli coś nie powtarzasz czegoś, nie robisz systematycznie, to po prostu wypada Ci to z głowy. Mamy pierwsze komentarze, jest ok, także lecimy. Mamy prezentację przygotowaną. Temat prezentacji, czyli Game Changer, gra zmienia ciebie, czy ty zmieniasz grę. Jeszcze tak chwilą wstępu chodzi o to, na przykład, że zobaczcie, co się wydarzyło ostatnio na rynku i wiele osób w sumie czekało na te spadki. Ile razy słyszeliśmy, że jeśli Bitcoin spadnie tam do 20 paru tysięcy dolarów, to ja kupię, albo jak Bitcoin kosztował, to ja bym kupił. Czemu dzieje się tak, że jeśli właśnie cena Bitcoina, cena kryptowalut, bo tu ogólnie najbardziej oberwały altcoiny, spada, to te osoby, które miały taki plan, żeby uzupełnić pozycję, dobrać, czy nawet kupić za pierwszym razem, całkowicie zmieniają podejście do tego. Nie wiem, z czego to wynika, że ludzie się tak zachowują, więc dzisiaj też spróbujemy to troszkę bardziej tutaj omówić. Znaczy ja wiem, z czego to wynika. Częściowo ze strachu i z tego, że spadnie jeszcze niżej, ale z perspektywy doświadczenia i lat poprzednich, zazwyczaj tego typu sytuacje były tą okazją. Oczywiście zaznaczam, my też nie jesteśmy tutaj doradcami inwestycyjnymi, ani tego typu, że po prostu będziemy wam mówić, co macie robić. Zazwyczaj ja prywatnie robię to, że jeśli na przykład cena Bitcoina teraz spada do jakichś niższych poziomów, to staram się po prostu łapać ten dołek, czyli buy the dip. I to z perspektywy czasu opłacało mi się najbardziej. Oczywiście tutaj trzeba uzbroić się w cierpliwość, no bo my nie wiemy, kiedy cena odbije, kiedy pójdzie do góry. Wszyscy tak naprawdę czekają na to, by Bitcoin zaczął robić nowe ATH. I myślę, że ta prezentacja dzisiaj będzie właśnie też pomocna, troszkę właśnie z ustaleniem sobie priorytetów i w sumie usystematyzowaniem takiego podstawowego działania. Plan inwestycyjny, jak go ułożyć i dlaczego jest Ci potrzebny? Teraz zadajcie sobie pytanie, czy Wy taki plan w ogóle macie? No właśnie, i ułożenie takiego planu to nie jest prosta rzecz w momencie, kiedy nie wiesz nawet, za co masz się zabrać i jak masz do tego podejść. No bo wiesz, można usłyszeć, że powinieneś mieć plan inwestycyjny. No fajnie, tylko na czym ten plan ma się opierać, co robią dobrzy inwestorzy, jak ułożyć skuteczny plan, po czym poznać, że ten plan się sprawdza albo się nie sprawdza, jak wprowadzić w nim ewentualne zmiany. Jest masa pytań, które można zadać i które są dość istotne w perspektywie tego, co robisz. Natomiast nie jest to rzecz nie do zrobienia i to, co najlepsze jest, jeżeli chodzi o kwestię podejścia do tego, jak w odpowiedni sposób ułożyć sobie ten plan i skutecznie go wykorzystywać, to jest nic innego jak naśladowanie ludzi, którzy mają efekty. Niby taka prosta rzecz, a jednocześnie tak trudna, bo wielu ludzi będzie się przyglądać i będzie patrzeć, jak ty coś zrobiłeś, jak Michał coś zrobił, jak ja coś robię. Natomiast mało kto przyjdzie i rzeczywiście będzie miał na tyle odwagi, żeby zadać pytanie. My to jeszcze tam PAL 6, ale co jak są osoby z jeszcze wyższym autorytetem, z jeszcze wyższymi zasobami, które już nie są jakby autorytetem gdzieś tam, powiedzmy w mniejszym gronie, chociaż i tak uważam, że te zasięgi, jakie tutaj są, to nie są małe zasięgi, no ale już biorąc pod uwagę na przykład skalę, nie wiem, międzynarodową, światową, to już do takich osób tym bardziej nikt się nie odezwie, bo tym bardziej będzie się bał zapytać, jak ty coś zrobiłeś, jak mam to ogarnąć, jak mam coś ułożyć. I większość ludzi będzie miało podejście na zasadzie, że
No i on i tak nie ma czasu, i tak mi nie odpowie. Może są jakieś materiały, to sobie tam, nie wiem, obejrzę coś od niego, zrobię jakieś notatki, no ale fajnie zrobiłem te notatki, tylko jak mam to wykorzystać? Kurde, nie mam tej odwagi, nie mam tego zapalnika, żeby rzeczywiście z tym ruszyć. No ale po to są mniejsi, w cudzysłowie, twórcy, mniejsze osoby, żeby można było przyjść do nas i żebyśmy my ewentualnie gdzieś tam odpowiedzieli na wasze pytania, no bo my też byliśmy w tym miejscu, że zaczynaliśmy, też byliśmy zagubieni, poruszaliśmy się jak dziecko we mgle, więc musieliśmy na własnej skórze przerobić pewne rzeczy, po to tylko, żeby wiedzieć, jak dzisiaj mamy na to odpowiadać, co tak naprawdę ktoś odczuwa, przez co ktoś przychodzi. I sądzę, że podstawą w układaniu takiego planu to raz jest odpowiednie w ogóle podejście do tego i odpowiednia nauka rzeczy, które powinieneś się nauczyć, bo wiadomo, nic się nie bierze znikąd, tylko z robienia, z czytania, z analizowania. I drugie, to co jest bardzo przydatne, to jest po prostu nie bać się pytać, bo też wiele osób ma poczucie, że jakieś pytanie jest głupie. No ale to nie jest tak, że jakieś pytanie jest głupie, bo niekoniecznie każdy wszystko musi wiedzieć, nie? I jeżeli ktoś się śmieje z twojego pytania, to znaczy, że on jest głupi, a nie twoje pytanie. Ja bym tak to Ja określił. mam takie podejście, że głupi jest ten, który nie pyta i udaje mądrego, bo nie ma takiej osoby, która wie wszystko. I są osoby, które znajdą odpowiedź na wszystko, bo to jeżeli przysiedzisz, to faktycznie znajdziesz odpowiedź. To już nie chodzi o to, by zasypywać kogoś pytaniami po prostu i iść na łatwiznę. O tym też będziemy rozmawiać troszkę dalej tutaj. Tylko po prostu jak już faktycznie zmierzasz się z takim, nie wiem, problemem, wyzwaniem znalezienia odpowiedzi na jakiś temat, to pytaj ludzi, którzy z twojej perspektywy, z tego co ty obserwujesz, mogą znać tą odpowiedź, albo po prostu zacznij po części oglądać, co oni mówią, bo tak samo jak my tutaj mamy nagrane materiały, to wiele osób, mi przynajmniej prywatnie, wysyła później wiadomości: o, fajnie omówiliście to, fajnie to, a to wiedziałem, tego nie wiedziałem, lub o, pomogliście mi spojrzeć na dany temat z innej perspektywy. Wracając tutaj do planu, to lepiej jest mieć jakikolwiek plan, niż działać bez planu. I ten plan nie musi być idealny, nie musi być taki, że od razu przyniesie wam jakieś wyniki. Plan jest po to, by mieć punkt odniesienia do czegoś, co my robimy. Tak samo jak idziesz do pracy, to masz plan pracy. Ty teoretycznie, idąc do pracy, wiesz, co masz dzisiaj do zrobienia. I taki plan później można modyfikować, jeżeli chodzi właśnie o to, co się dzieje na rynku. I patrząc na to, co dzieje się teraz na rynku, to moim zdaniem zamiast popadać tutaj w jakąś depresję i niezadowolenie, no to jest czas, aby usiąść na spokojnie i właśnie przeanalizować, czy ten plan, który miałeś zbudowany, właśnie jest dobry dla ciebie i jak ty się z tym planem czujesz. Przeanalizować zarówno środki, jakie gdzieś inwestujesz, wrzucasz w internet, czy w te wszystkie rzeczy, które się dzieją wokół ciebie, czy masz to poprawnie, przynajmniej zdywersyfikowane, ale najważniejsze jest to, co ty czujesz w głowie i jak się czujesz z tym, co się ostatnio wydarzyło. Wiem, że to nie są fajne wydarzenia, no bo naprawdę ostatnio jest sporo osób, które tak naprawdę czują, bo to jeszcze nie jest tak, że straciły, ale one czują, że straciły na przykład 30-50%, a nawet i więcej środków, które gdzieś tam w jakichś tokenach czy w czymś mieli. Tylko że to jest naturalne. Jeszcze niedawno, jak odpalaliśmy grupę ProLight, to ja na samym początku mówiłem, że zobaczcie, jest fajnie, możemy sobie zbijać piąteczki, cieszyć się, bo wszystko ładnie rośnie i jest fajnie. Tylko że jak przyjdą spadki, to musicie się nastawić na to, by te spadki wytrzymać, bo wtedy tak naprawdę wyjdą nie dość, że z osób, które wbiły na ten rynek, to jeszcze projekty inne zostaną po prostu poddane sprawdzianowi, pod taką mocną presję i z tych projektów ewentualnie później będzie coś więcej. Nie wiem, Michał, chcesz coś tutaj dodać? No, tak trochę lecimy naokoło. Może byśmy dali jakieś proste przykłady osobom, które nas tutaj oglądają. Moim zdaniem najprostszym chyba
najprostszą strategią na wejście w jakikolwiek rynek jest oczywiście DCA, która jest również bardzo dobrą strategią na wyjście z tego rynku, ale warto jest przede wszystkim określić swój kapitał, który chcemy inwestować i warto jest podzielić go na przykład na różne rynki, bo wiadomo, siedzenie full in crypto w takich właśnie momentach nie jest zbyt zdrowe, także no, warto się nad tym dobrze też zastanowić. Fajnie się siedzi w krypto, jak wszystko rośnie i widzimy, że po prostu procenty zarabiamy, ale odwrotna sytuacja, to też już nieraz poruszałem ten temat. Mimo tego, że ty uważasz, że to są pieniądze, które możesz stracić, to przy takich sytuacjach szybko sobie zaczynasz uświadamiać, że jednak nie byłeś gotowy na to, by w ogóle cokolwiek tutaj stracić. Generalnie dodałbym do tego jedną rzecz, że zanim zaczniecie układać plan inwestycyjny, to ułóżcie sobie plan oszczędnościowy. I co mam tutaj na myśli? Najpierw zbuduj sobie poduszkę na tyle dużą, że starczy Ci na 6 do 12 miesięcy życia. W razie jakichkolwiek wydarzeń, jakiejkolwiek utraty pracy, choroby, czegokolwiek. Mają to być pieniądze, których po prostu nie ruszasz, które są Twoim funduszem jakby na rok, pół roku życia minimum. Dopiero później, jak masz to ogarnięte i nauczyłeś się, w jaki sposób masz odkładać, jak masz dzielić kapitał, ten co, nie wiem, miesięcznie na przykład masz z wypłaty czy z czegokolwiek, uczysz się go dzielić i dopiero jak już wdrożyłeś umiejętność zarządzania tym, co masz, możesz przejść do budowania umiejętności tego, jak masz tym inwestować i operować. Bo jeżeli zaczniesz z poziomu, gdzie nie masz żadnych oszczędności na życie, gdzie nie potrafisz zarządzać swoimi pieniędzmi, ani nie potrafisz dobrze ich ulokować tym bardziej, to w moment będziesz w sytuacji w większości przypadków, gdzie zostaniesz po prostu z niczym albo w jeszcze gorszym położeniu niż byłeś do tej pory. Dlatego najpierw zabezpiecz siebie, plus ewentualnie swoich bliskich, jeżeli czujesz taką potrzebę i jeżeli masz na to warunki. Później przyjmij jakiś plan działania odnośnie tego, jak chcesz inwestować i z czego w ogóle chcesz inwestować i ile miesięcznie chcesz inwestować. Naucz się to odkładać i dopiero potem szukaj sobie różnych miejsc do inwestycji. Przy czym ważnym jest też założenie, do jakiego poziomu chcesz budować daną inwestycję, bo nie ma sensu budować czegoś w nieskończoność. Przykładowo, chcę mieć 3 bitcoiny, więc jak mam 3 bitcoiny, to kończę budować tą pozycję, przechodzę do czegoś następnego. Nie wiem, chcę mieć przykładowo 20 albo 50 tysięcy w krypto. Mam to, idę na kolejny rynek, idę na przykład na kruszce, idę na akcje, idę na, nie wiem, jakieś whisky, interesuję się, jak inwestować w Lego, czy cokolwiek innego. To muszą być pułapy, które sobie ustalicie, których będziecie się trzymać i które dla Was będą wystarczające, szczególnie w tej takiej początkowej fazie. Bo jeżeli nie będziesz miał takiego pułapu, do którego chcesz dojść, założonego odgórnie, to nie będziesz wiedział, kiedy masz przestać i kiedy masz przejść w kolejne rzeczy. Przy czym dywersyfikacja, o której też tu będziemy mówić, jest równie istotna, bo tak to tkwisz w jednym rynku, jesteś narażony na to, co się dzieje na tym jednym rynku, co jest głupotą. Nie no, Kubuś, zamiatasz dzisiaj. Dziękuję, że to dodałeś. Widzę, że idziemy grubo przy tym slajdzie, ale mamy jeszcze ich kilka. Tak, Ja jeszcze dokładnie. mam coś do dodania. Zgadza mu, to proszę bardzo. Ja jeszcze mam coś do dodania, bo Kuba powiedział: przygotuj plan, naucz się. Moment, bo ja też chciałbym coś. No dawaj ty. My to nazywamy takim ogarnięciem kuwety. Tutaj jeszcze zapomniał o jednym stopniu, którym jest spłacenie wszystkich zabezpieczeń, zobowiązań, znaczy kredytów i tak dalej. I później dopiero właśnie poduszka bezpieczeństwa i tak dalej. Także najpierw te zobowiązania i lecimy. No, Tak, tylko że ciężko jest zrobić to, co powiedział Kuba, a jeszcze ciężej jest zrobić to, co powiedział Michał. A osoby, które do nas przychodzą, czy przychodzą tutaj posłuchać, czy interesują się rozpoczęciem przygody w inwestycje, w budowanie portfela, są niecierpliwe, chcą tu i teraz. I na przykład dla mnie to, co powiedzieli tutaj chłopaki, jest wszystko ważne, ale ważnym też jest to, żeby równolegle zacząć pewne rzeczy budować i na pewno nie zamykać się na takie coś, że bo ja wrzucę 50 zł, to nic mi z tego nie urośnie, to nie ma sensu.
Naprawdę znam wiele ludzi, którzy zaczynali od 10 zł miesięcznie, tygodniowo, 50, 100, zależy jak kto ma na to możliwości, i zbudowali przez rok, 2, 3 kolejne spore doświadczenie to raz i oczywiście jakiś tam kapitał to 2. Nie zawsze jest tak, że ktoś ma środki, ktoś ma kapitał, który może wrzucić. Tylko plusem działania równolegle i zaczęcia ogarniania tych 3 rzeczy, zarówno poduszki bezpieczeństwa, spłacenia sobie zobowiązań, jak i budowania portfela, jest to, że ty się tego wszystkiego po prostu uczysz na własnej skórze, a nie podchodzisz z poziomu obserwatora. Lecimy dalej. Wykonaj analizy. Po co poświęcać czas na poznanie danego aktywa? Co jest ważne przy wykonywaniu researchu? No wiadomo, nie inwestujemy rzeczy, których nie znamy, także na przykład przy kryptowalutach są różne mechanizmy typu stakingi i tak dalej, chcemy jeszcze sobie do tego dodatkowo dorobić, zamykamy takie aktywo, później nie wiemy na przykład, że potrzeba 21 dni na odblokowanie tego, chcielibyśmy sprzedać część danej pozycji, niestety musimy czekać, cena spada, czy stawiamy jakieś pule płynności, no przykładów może być tutaj dużo, tak samo jest jeśli chodzi o spółki i tak dalej, także no nie inwestujemy po prostu w rzeczy, których nie znamy. Trzeba znać mechanizm działania, przede wszystkim zapoznać się z ryzykiem, jakie to za sobą niesie, to co powiedział Michał, bo on to ładnie powiedział, wrzucimy, ale nie wiemy, ale tutaj te 21 dni w rynku krypto może przynieść jakieś niezaplanowane ryzyko, czy to, czego ty się w ogóle nie spodziewałeś, więc warto jest po prostu też dokopać się do tych informacji, które przedstawią ci tak naprawdę pełniejszy obraz tego, jak to ma działać w praktyce, bo ja też rozmawiam z wieloma osobami, które lubią, tak jak ja, pasywne zarobki, jeżeli chodzi o opcje, które tutaj są zarówno na Forexie, czy w krypto, czy nawet w innych rzeczach, ale to tak jak powiedział Michał, trzeba najpierw to zrozumieć i dopiero potem brać się za to. Ogółem to, co istotne w tym wszystkim, poznanie danego aktywa. No jak można to rozumieć? Przykładowo, nie wiem, biorę sobie Bitcoina, no bo każdy tutaj zna i lubi i szanuje, i biorę sobie złoto, przyjmijmy. I teraz o co chodzi z poznaniem danego aktywa? O to, że musisz wiedzieć, jak dane aktywo zachowuje się w jakich sytuacjach, plus dodatkowo jak się zachowuje na co dzień czy w perspektywie tygodnia. Bo jeżeli oddalisz sobie te 2 wykresy i sobie pomierzysz, jaka jest zmienność procentowa w górę, w dół, kiedy, dlaczego, to nagle się okazuje, że złoto rośnie 3% przez, nie wiem, 2-3 tygodnie albo miesiąc, a jak sobie spojrzysz na Bitcoina, to nagle się okazuje, że 3% to on rośnie w 15 minut. I są różne wahania kursu, różne zmienności, więc teraz musisz poznać, jaka jest cecha tej zmienności, po to tylko, że jak później wejdziesz na rynek, to będziesz gotowy na to, co cię czeka, w cudzysłowie. Dlaczego w cudzysłowie? Bo gotowy dopiero będziesz, jak tego doświadczysz, ale będziesz wiedział, czego możesz się spodziewać. I teraz, wiedząc, czego możesz się spodziewać, wiesz, w jaki sposób w danej sytuacji możesz zagrywać, czy jakie ruchy możesz podejmować. Jeżeli przykładowo zauważysz, że w ciągu miesiąca krypto waha się z poziomu minus 20, minus 30 do plus 40, plus 50 i to są takie ruchy, to w pierwszym momencie, jeżeli nie zapoznasz się z tym wcześniej i nie będziesz wiedział, że tym się ten rynek charakteryzuje, to wejdziesz na ten rynek, zaraz zobaczysz plus 30%, na 3 dni później zobaczysz minus 50% i ty będziesz wielce zdziwiony i mówił, że o co tutaj chodzi, to nie tak miało wyglądać, to nie tak na to się pisałem. Natomiast co jeszcze jest istotne, jeżeli chodzi o poznanie danego aktywa, to tak jak chłopaki powiedzieli, musisz wiedzieć, co kupujesz i dlaczego to kupujesz. Skąd masz to wiedzieć? No, nie będziesz tego wiedział, jeżeli się tym aktywem nie zainteresujesz i nie poświęcisz czasu na to, żeby zapoznać się z tym, co to jest, dlaczego to tak działa, kiedy ludzie to kupują, po co to kupują, czym się charakteryzuje
czy kupują to, nie wiem, grube ryby, czy to kupują, nie wiem, osoby z ulicy bardziej, kogo to interesuje, dlaczego się ktoś tym interesuje. Nawet coś takiego jak warunki i otoczenie polityczne ma znaczenie dla rynków, co nie powinno raczej nikogo dziwić, bo widzimy, że w momencie, kiedy wychodzą jakieś polityczne wiadomości, to te rynki na to reagują. Więc owszem, ja nie mówię, że masz siedzieć rok i patrzeć, jak polityka, czy jak sentyment ludzi wpływa na to, jak się rynek zachowuje. Ty masz iść i doświadczać, ale masz prędzej rozumieć, że te wydarzenia mają znaczenie dla danego rynku w taki, a nie inny sposób. Dopiero później, jak tu będziesz, to będziesz kumał, czym jest sentyment, jak ten sentyment jest manipulowany, jak się nim gra, inne takie rzeczy. Myślę, że tu nie mam nic do dodania, to co powiedział Kuba. Jeżeli chodzi, co jest ważne przy wykonywaniu researchu, też można było wyłapać tutaj po części to, co Kuba zaznaczył, a tak naprawdę możecie sobie po prostu na spokojnie dane aktywo przeanalizować, wykorzystując wskazówki, które tutaj zostały podane. Podziel portfel. Jak powinien wyglądać dobrze zbilansowany portfel? Zastanawialiście się kiedyś na to? Bo ja już nieraz słyszałem coś takiego, że stół stoi na 4 nogach. Mój kiedyś stał na jednej takiej kulawej nodze, bo ja zacząłem gdzieś tam, znaczy może nie stricte zacząłem przygodę inwestowania z krypto, ale naprawdę posiadałem większość środków w krypto i nie czułem się z tym komfortowo i myślałem, że dywersyfikacja w obrębie tego krypto czy ekosystemów też uchroni mnie ewentualnie przed jakimś tam fuck-upem, co nie jest prawdą, bo wystarczyło, że położyła się Luna, położył się Waves, no i zostały mi 2 jakieś tam ekosystemy, które jeden działa lepiej, drugi działa gorzej, a tak naprawdę wygrał tutaj nie żaden ekosystem, tylko głównie Bitcoin i to, że po prostu on w takich sytuacjach różnych zawirowań zachowuje się najbardziej rozsądniej i po prostu jeżeli się nauczysz, tak jak powiedział Kuba, jak te rynki się zachowują, to wtedy podchodzisz do tego wszystkiego ze spokojną głową, więc twój portfel moim zdaniem powinien być zdywersyfikowany na 4 miejsca różne i nie podchodziłbym też do tego w ten sposób, że to ja zacznę budować ten portfel tylko od krypto, bo to łatwo pokazuje, co się może wydarzyć i te osoby, które dziś są stratne 50-60%, bo nakupili shitcoinów i tam memcoinów i różnego typu rzeczy, zostali zwabieni na ten rynek, no to pomimo tego, że my to powtarzamy i powtarza to wiele osób na rynku krypto, żeby dywersyfikować ten portfel, że to jest mega ważne. Raz, dla twoich pieniędzy, dla twojej psychiki oraz dlatego, żebyś po prostu cokolwiek tutaj zarobił, musisz to zrobić. Bo jeśli nie będziesz dywersyfikować i nie nauczysz się tego od razu, to w pewnym momencie dojdziesz do takiego właśnie momentu, że jak to spadnie, to będziesz chciał ratować ten portfel chaotycznie, bez żadnego przemyślenia i wyjść z tego rynku i uratować to, co tam w sumie tylko zostało. A jakbyś miał podzielony portfel na 4 części, na 4 różne segmenty rynku, tak to nazwijmy, no to wtedy tak naprawdę jesteś spokojny. I można na przykład też zauważyć, że pomimo to, że krypto spadło, to znów akcje urosły. Te technologiczne, te, które się tam prześcigają z technologią AI i to wszystko. A był moment, że zarówno akcje, jak i kryptowaluty spadały, więc tak naprawdę jest tam jakaś korelacja między tym, ale trzeba po prostu też szukać czegoś, co nie jest za bardzo właśnie skorelowane z takim rynkiem, gdzie ty głównie się zajmujesz. Warto jest tutaj mieć na pewno jakiś kapitał w razie, gdybyśmy mieli potrzebę uśrednić te ceny. Brak pozycji to też jest pozycja, także ja bym na przykład jedną z tych twoich nóg zostawił w jakiejś, powiedzmy, gotówce lub kapitale gotowym do wejścia w ten rynek, bo no, tak jak widać, przeceny się zdarzają, także warto jest mieć na pewno jakąś część kapitału ulokowaną, gotową do wejścia. Generalnie jasne, kapitał, jeżeli chodzi o jeden z filarów tego, na czym ma się opierać twój cały portfel inwestycyjny, jest mega istotny,
bo jeżeli się wyprztykasz ze wszystkiego, to nagle się okaże, że pojawiają się promocje, a ty nie masz za co dokupywać. Więc zawsze warto gdzieś tam w zanadrzu przynajmniej część tego, co inwestujesz, odkładać na tą kubkę, gdzie możesz sobie ewentualnie dobrać w razie spadków. Natomiast nie tylko istotne jest to, które rynki są ze sobą skorelowane, ale też istotne jest to, które są odwrotnie skorelowane, czyli co rośnie, co wtedy spada, a co kiedy spada, to co rośnie. I teraz, jeżeli budujesz jakby swój cały portfel inwestycyjny, to fajnie by było podejść do tego na takiej zasadzie, że przykładowo patrzysz sobie historycznie i na przykład, nie wiem, buduję teraz portfel akcji i widzę, że mam już zbudowany ten portfel akcji do poziomu, jakiego chciałem, więc szukam tego, co jest odwrotnie skorelowane do rynku akcji. Co jest odwrotnie skorelowane do rynku akcji, na przykład metale. Więc jak już mam zasoby na rynku akcji zbudowane na tyle, na ile chciałem, to kolejnym portfelem jest przeciwstawny rynek do tego rynku. Po to tylko, że jak tu zacznie spadać, to żeby tu mi przynajmniej rosło, żeby gdzieś tam albo po części pomniejszało te straty, które ponoszę, żeby one nie były aż tak duże, lub nawet pozwalało na to, że wyjdę na zero czy na plus. Więc odwrotna korelacja między rynkami jest mega istotna, natomiast też zwróciłbym uwagę na fakt, że tak jak rynek akcji można podzielić na naprawdę wiele segmentów, które można inwestować i on sam w sobie będzie odwrotnie skorelowany, tak rynek krypto już niekoniecznie. Ten rynek jest całym rynkiem, więc jak cały rynek spada, to cały rynek spada, cały rynek rośnie, cały rynek rośnie. Natomiast w przypadku akcji, dam tutaj przykład, żebyście wiedzieli, o czym mówię. Spadają spółki technologiczne, rosną spółki odpowiedzialne za medycynę typu szczepionki i inne takie rzeczy. Spadają spółki związane, nie wiem, z przemysłem, rosną spółki związane z wojną. Także tutaj też jest odwrotna korelacja, jeżeli chodzi o rynki akcji, sama w sobie, tak jak wspomniałem, natomiast to już jest taki poziom bardziej zaawansowany. Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób inwestować w rynek akcji, to tutaj bardziej szukałbym czegoś takiego, jak my mamy na zasadzie diagramu, niż na własnym researchu, który może być często zawodny. Z tego względu, że rynek akcji nie jest łatwym rynkiem, więc na początku, jeżeli jesteś osobą mniej doświadczoną, warto korzystać z tych gotowych narzędzi, które już same w sobie też są podzielone. W ogóle z akcjami też jest tak, że no ja to preferuję pasywne rzeczy, czyli kupuję gdzieś tam akcje dywidendowe, które płacą mi systematycznie dywidendę. Nie jestem za bardzo zainteresowany kupowaniem akcji tanio i sprzedawaniem tego drożej, aczkolwiek tutaj dobrze Kuba wytłumaczył to, że jeżeli jest taka odwrotna korelacja, jeśli coś spada, a coś innego rośnie i my posiadamy te aktywa, to czy warto wtedy nie przemyśleć na przykład, że tego, co nam bardzo urosło, sprzedać część i odkupić na przykład to, co w danym momencie gdzieś tam spadało, bo zazwyczaj jest tak, że później ten sentyment się zmienia i pomnażamy swój kapitał. Tak jak widzicie, też wiele osób mówi, że no Bitcoin, jak Bitcoin rośnie, to alty też dopiero później go gonią, bo to tak naprawdę jest, że jak Bitcoin zaczyna rosnąć, to później ten kapitał, który został zarobiony na Bitcoinie, wpływa gdzieś tam właśnie w alty, no to później Bitcoin zaczyna korekcić, spadać, a alty dalej rosną. Tak też było na rynku, więc po prostu trzeba nauczyć się tego i obserwować, co się wtedy dzieje. A ja jestem raczej przykładem takiego trochę leniwego inwestora. Oczywiście śledzę wszystko, co się dzieje na rynku, a ja jestem bardziej za tym właśnie, żeby coś kupić i za bardzo z tym nie kombinować, bo czym więcej kombinowałem, tym mniej pieniędzy z tego powodu miałem, bo traciłem na tych właśnie szybkich ruchach, gdzie targały mną emocje. A tak, jak ja mam Bitcoina, Ethera i inne krypto, pomimo tych wydarzeń, ja jestem spokojny, no bo ja jestem nawet gotowy na to, że jeśli zablokują rynek kryptowalut na jakiś czas i ceny nawet od momentu tego, jak jest teraz, spadną o 60-70%, to mnie to nawet nie ruszy. Ale mam też na przykład tak, że mam jakieś luźne środki, czyli tak jak powiedział tutaj Kuba i Michał, kapitał, który masz, też powinien być jakimś tam fundamentem do tego, żeby móc zacząć działać tutaj na rynku. Plus oczywiście, jak już zajmujesz się długo rynkiem kryptowalut, chociażby tak jak my, to masz w portfelu Moonbagi, masz w portfelu takie pozycje, które pomimo spadków teraz
i te spadki wydają się być gwałtowne, mocne, to ja i tak na przykład mam na niektórych pozycjach po 1000, 2000, 10 000% zysku. I tak jak ostatnio pokazywałem na grupie przykład Fantoma, ja sprzedawałem, zamieniałem Fantoma na stable w cenie 2,50, 2,60 dolara, odkupiłem go trochę po 30 centów, ale to było tak, że odkupiłem go 10 razy taniej niż sprzedawałem, ale mam go ciągle, te pierwsze pozycje, które mam w Moonbagu, są 10 razy droższe niż kupowałem za pierwszy raz. Czyli gdzieś spotkałem się w połowie drogi. Czy było dobrą decyzją odkupienie tej pozycji? Ja nie wiem na ten moment. Ktoś może powiedzieć, haha, kupiłeś, a to spadło. Jednak nikt się nie spodziewał takiego zbiegu zdarzeń, jeżeli chodzi o SEC i o to, co się wydarzyło na rynku. Tak naprawdę zobaczymy za rok, 2, czy to była dobra decyzja, albo nawet może i wcześniej, jeśli faktycznie przyjdzie jakiś bull run, bo wszyscy też czekają na ten bull run. Osoby, które jednak przychodzą na rynek krypto, to one zaczynają od handlu na spocie i moim zdaniem jest to mądre rozwiązanie, żeby nie dotykać się właśnie lewaru, nie dotykać się tych narzędzi, które właśnie umożliwiają nam handlowanie zarówno na wzrosty, jak i spadki, no bo tam grasz za pożyczone pieniądze. I to nie zawsze kończy się dobrze, a tak naprawdę w 99% przypadków kończy się wyzerowaniem twojego rachunku, wyzerowaniem twojego konta krypto i potem odchodzisz z podkuloną głową i mówisz, no, że ten rynek krypto to jednak oni cię tu wszyscy oszukali. Ogółem dla tych, co są i oglądają, to dam jeden taki fajny tip, a mianowicie trzeba patrzeć, w którym miejscu na danym rynku są pieniądze i o co mi tutaj chodzi. Przykładowo teraz, jeżeli sobie spojrzymy na dominację Bitcoina plus Ethera, to wspólna ich dominacja na rynku wynosi 69%. Jeżeli dodamy do tego USDT i USDC, to wspólna dominacja tych 4 tylko aktywów to jest 80% na rynku. Czyli pieniądze siedzą w stablach, siedzą w Bitku i siedzą w Etherze. Jeżeli przyjmijmy, coś by się miało zmienić na rynku i rzeczywiście coś by się miało wydarzyć, gdzie bylibyśmy w większości usatysfakcjonowani tym, co by się wydarzyło, czyli hossa, to te pieniądze muszą gdzieś iść. Więc potencjalnie mógłby tutaj być dobry moment na podjęcie danych ruchów, jeżeli chodzi o akumulację projektów, które tych pieniędzy teraz w sobie za dużo nie mają, bo później ten kapitał gdzieś będzie musiał przeskoczyć w inne miejsce. Dokładnie. Tak, i teraz płynnie przejdziemy do następnego slajdu. Warto jest tutaj myśleć długoterminowo i również wracamy do DCA, czyli akumulacji i myśleniu długoterminowym. Generalnie większość młodych osób na rynku, świeżych, że tak powiem, liczy na te efekty tu i teraz, a no bardzo często możemy się przeliczyć, jeśli mamy zbyt duże oczekiwania. Wiadomo, zależy też w jakim momencie na rynku jesteśmy. Fajnie jest, jak wszystko rośnie, wtedy możemy kilka takich opcji złapać, ale patrząc w tym momencie na rynek, raczej musimy myśleć długoterminowo. Myślę, że w ostatnim momencie mamy na rynku więcej długoterminowych hodlerów, także akumulacja i długosiężne plany. Ja się nauczyłem tak z perspektywy mojego doświadczenia, że co nie kupię, to zawsze spada, a jak sprzedam, to zawsze rośnie i zresztą za każdym razem, jak ja robię zakupy, coś kupuję, to mówię chłopakom, kupiłem, teraz możecie chwilę poczekać, będzie spadać, to się zazwyczaj sprawdza, więc ja też, tak jak powiedział Michał, bardziej jestem nastawiony na to, by budować portfel w długim terminie, wykorzystać do tego DCA, czy po prostu na 5 razy do kupienia, czy 3, czy nawet 2, zależy ile chcę mieć danego kapitału w danym aktywie, czyli to, co powiedział Kuba, czyli chcę mieć czegoś za $1000, to buduję to do $1000 i mówię dość, bo też nie wolno budować moim zdaniem czegoś w nieskończoność.
i po prostu czekam to, co się wydarzy. Ewentualnie jak się pojawia taka okazja, gdzie faktycznie dane aktywo zostaje mocno przecenione i nie ma powodów tutaj, żeby się martwić o to, co tam się wydarzyło, tak jak w Lunie na przykład, że się cały ekosystem wywalił i tam ludzie, którzy byli niedoinformowani, pakowali się po $1 w tą Lunę, a ona jeszcze leciała do piekła, więc tu też ważnym jest, że pomimo tej długiej perspektywy warto jest też śledzić, i to wracamy do tych pierwszych slajdów, i zrobić swój research, co tak naprawdę dzieje się na rynku. I pomimo tej akumulacji niektórych projektów i dania temu czasu na to, by jakiś projekt po prostu zażarł na rynku, no to trzeba śledzić, co tak naprawdę tam się dzieje i co robi z tym rynek. No bo jeżeli masz dobrze zdywersyfikowany portfel, to nawet jeśli 3-4 kryptowaluty czy dane projekty upadną, to jest duże prawdopodobieństwo, że te, które posiadasz inne, pokryją te straty i dadzą jeszcze zarobić. Często też bywało tak, że wystarczyło mieć 2-3 projekty w portfelu na 10 czy nawet na 15 różnych projektów. Jakbyś założył, że kupiłeś to po tej samej, za tą samą kwotę, to u mnie tak było wiele razy, że te 3 projekty, które faktycznie zrobiły robotę, zapłaciły za wszystko, a tamte, nawet jak jakiś upadł, to upadł, a finalnie jak nie zrobił wyniku, to chociażby wyszedłem z niego na 0 lub z lekkim plusem. Generalnie jak ktoś nie wie z tego slajdu, to co warto by było sobie wygooglować, bo jeżeli chodzi o, wiecie, akumulację, no to co mam rozumieć przez tą akumulację? No zbieranie, ale co mi z tego zbierania? Jeżeli ktoś nie wie, co to jest, to bardzo bym prosił sobie wygooglować i poczytać, czym jest procent składany i w jaki sposób on działa w czasie. Tutaj mamy taką fajną tabelę, jeżeli chodzi właśnie o ten procent składany, i to też się tyczy osób, które twierdzą, że wrzucanie i rozpoczęcie przygody z budowaniem portfela, czy to jest portfel, nie wiem, no najprościej to my tu mamy w kryptowalutach, ale ja bym też na przykład nie odsuwał na bok akcji, jakbym nie odsuwał na bok też metali, bo dziś mamy takie narzędzia, mamy takie możliwości, że próg wejścia w to wszystko jest bardzo niski. Więc moim zdaniem nawet wrzucanie 10 zł tygodniowo, powiedzmy, żeby to w miarę też w czasie zdywersyfikować, plus jeśli będziesz wrzucał 10 zł tygodniowo w coś, to po kilkunastu tygodniach wyrobisz sobie taki nawyk. To jest jak z chodzeniem na siłownię, czy gdzieś, jeżeli się wprawisz to później będzie ci czegoś brakować, już będziesz sam sobie mówić, o kurczę, powinienem jednak tutaj zajrzeć, zobaczyć. Więc to jest zdrowe do tego, żeby się nauczyć właśnie przede wszystkim tej odpowiedzialności, systematyczności i dążenia do celu. Plus pokaże ci to, że w tej dłuższej perspektywie, na przykład roku, czy powiedzmy 12 tygodni, to ty przez te 12 tygodni nazbierasz w tych danych aktywach tyle i tyle środków. Oczywiście tutaj, jeżeli jest to DCA, to nie patrzysz na daną wartość w danym momencie, bo to będzie raz więcej, raz mniej, raz będzie rosło, raz będzie spadać. Ale będziesz widział ten efekt akumulacji, że coraz więcej danych tokenów masz. I na przykład jeżeli kupujesz kryptowaluty, to dobrym sposobem na to, by odciąć się troszkę od emocji i od tego, co targa tobą, jak wrzucasz pieniądze, do których jesteś emocjonalnie przyczepiony, po prostu powiązany, no to jest założenie, że chcesz na przykład mieć tyle i tyle sztuk danej kryptowaluty, nie patrzę na cenę, tylko zbieram ją przez kolejne kilka tygodni i wtedy to zostawiasz i patrzysz, co się będzie działo dalej, bo wycena tych kryptowalut w perspektywie czasu może właśnie się zmienić. Chcecie coś dodać? Generalnie to jest dobry przykład wzięty z książki Efekt kumulacji i tam w tej książce jest takie pytanie, nie wiem czy teraz dobrze powtórzę kwotę, ale mniejsza o kwoty. W każdym razie sens jest taki, idziesz do gościa i pytasz go, czy woli dostać 3 miliony od razu, czy woli dostać 1 centa, który przez 30 dni
co miesiąc, codziennie będzie, przepraszam, mu się podwajać. No i teraz większość ludzi, jak ma do wyboru, kurwa, dostać centa, który ma mi się podwajać, a dostać od razu 3 bańki, no to ja biorę 3 bańki, bo nie wiedzą tego, w jaki sposób działa efekt tego podwojenia przez 30 dni. Ciężko jest to zrozumieć w momencie, kiedy nie masz tego rozpisanego i tutaj jest świetny przykład na to, że dopiero mniej więcej, powiedzmy, koło 20 dnia już można powiedzieć, że coś się z tym zaczyna dziać, bo tutaj już zaczynają być coraz ciekawsze kwoty. I teraz, jeżeli masz 3 banie do wzięcia na raz, to nawet 29 dnia, patrząc tutaj po podwajaniu, ty dalej jesteś na minus, no bo mogłeś wziąć 3 banie, a tu masz tylko 2600. No ale cały efekt, który jest do uzyskania, rodzi się w ostatnim dniu, bo wtedy wychodzisz srogo na plus. Wystarczyło tylko być cierpliwym. I to jest ten procent składany, o którym wspomniałem, plus ta cierpliwość, o której cały czas gadamy i ględzimy, czego ludzie nie rozumieją. Cierpliwość, jeżeli chodzi o jakiekolwiek rzeczy inwestycyjne, jest kluczowa do tego, żeby mieć sensowne efekty. I rynek bardzo fajnie tej cierpliwości uczy, jeżeli jej w sobie nie macie. Mamy jeszcze taki slajd. W sumie można to odnieść się do tego na różne sposoby. Głównie chodzi o to, że te proste rzeczy, które ludzie z natury, z lenistwa wybierają, żeby je zrobić, to jeżeli będziesz wybierał w życiu tylko robienie prostych rzeczy, to finalnie twoje życie stanie się coraz trudniejsze, bo nie będziesz mógł sobie później poradzić z tymi cięższymi rzeczami. Jeżeli skupisz się na rozwiązywaniu problemów z tymi bardziej wymagającymi rzeczami, mimo że one dzisiaj mogą się wydawać trudne dla ciebie, ale do tego też są sposoby, żeby sobie to ułatwić i na przykład podchodzić do danego tematu jakoś krokami lub rozłożyć to na kilka części, no to później budzisz się i tak mówisz, że kurczę, w sumie to było łatwe, jest pestka i każde następne zadanie jest coraz to łatwiejsze. No i tutaj mamy, też jest taki podział 5% do 95% i to można sobie zrozumieć w ten sposób, że tak naprawdę wszyscy mogą zacząć coś robić, ale tylko 5% tych ludzi dotrwa do tego właśnie efektu końcowego, którym gdzieś tam jest ten sukces. I tak naprawdę to też jest dobrze powiedziane, że ciężkie czasy tworzą mocnych ludzi, a dobre czasy tworzą słabych ludzi. I pytanie, co ty wybierasz? Jeżeli będziesz sobie dawał wyzwania i starał się je po prostu przezwyciężać, to życie stanie się łatwiejsze, ale jeżeli pójdziesz w stronę lenistwa i wybierania tych wszystkich prostych rzeczy, czyli zamiast pracowania pójdziesz sobie na zasiłek, bo tak jest łatwiej, no to finalnie dojdziesz do momentu, że zostaniesz bez niczego. Tutaj chodzi też o to, jest takie powiedzenie, nie? Łatwe wybory, trudne życie, trudne wybory, łatwe życie. Nie, to tak w skrócie to chyba na polskie to tak to brzmi. No i tutaj są różne też strefy, w których możemy podejmować te wybory, no ale te numerki to wydaje mi się, że to są takie bardziej zwykłe obliczenia, są jakieś. A dla mnie się zgadza, bo patrząc na statystykę, która jest brutalna, to chociażby po tym, co ja rozmawiam z ludźmi i z ilością ludzi, która się kontaktuje ze mną, to ja bym powiedział, że nawet 5% tych ludzi nie zostało tutaj. Tylko jeżeli na Hossie do mnie pisało 100, 200, 300 osób dziennie, to dziś na Bessie pisze ich 50, czy tam ileś, powiedzmy jest to 10%. Ale po takich gwałtownych spadkach nie pisze kompletnie nikt, wszyscy siedzą cicho i większość tych osób nie wróci i już nie zapyta, nie podejmie ponownej decyzji o próbie zrobienia czegoś. Więc ja bym nawet tu dał 99 do 1% i tylko ten 1% ludzi, która faktycznie poukłada to sobie wszystko i będzie cierpliwa, wytrwała i będzie sensownie dążyć do tych wszystkich celów, osiągnie ten cel. Większość ludzi odpuszcza tuż przed osiągnięciem celu. Zresztą to jest we wszystkich książkach, jeżeli chodzi o motywację. Stary, jesteś
o krok przed celem, a ty mówisz chuj, nie robię tego. No to też właśnie mi miałem chodziło, że parę to jest razy z raczej niektórymi 1%, a nie 5%. No właśnie, Więc- ale też wiesz, bo ludzie często nie wiedzą, że są o krok, tylko nie będą wiedzieć do momentu, aż w końcu tam nie dojdą, nie? Odpuszczać ludzie potrafią i to jest właśnie ta prosta droga. Łatwiej jest odpuścić niż coś robić. No proste, tylko pytanie jest, co możesz zyskać, jeśli nie odpuścisz, a co zyskasz, jeśli odpuścisz? W większości, jeśli ktoś odpuszcza, to jak w ogóle wpadnie w taki trans odpuszczania, to co nie zrobi, to będzie to odpuszczał, bo to mu się nie podoba, to. A życie nie jest proste, nie jest łatwe i przyjemne, bo wiele rzeczy się tutaj dzieje. I jeżeli na przykład jeszcze chodzi o rynek krypto, no to jeżeli masz tendencję do odpuszczania czegoś, to powinieneś usiąść do tego i nad tym popracować, bo to nie jest tak, że wszyscy będą ciągle odpuszczać, tylko nad tym da się pracować. I tak jak tutaj jest ta środkowa linia, filozofia, nie wiem jak to przetłumaczyć na polski, czyli ogólny twój lifestyle, to co wszystko się tutaj łączy, taki life balance, no to musisz po prostu sobie poukładać i mimo, że masz trudności w niektórych innych dziedzinach życia, to przecież no nie wiem, jeżeli zależy ci na tym, by stworzyć rodzinę, powiedzmy masz żonę i ona jest w ciąży i tobie w życiu się coś wydarzy, to weźmiesz i co jej powiesz, że nie weźmiesz tego na klatę i musisz odpuścić i odejdziesz od niej? To dla mnie robią tak luzerzy. Trzeba być, znaczy wiecie, tu nie chodzi, bo tu też można iść w podkład taki mentalny. Jeden to uniesie, drugi nie, ale to ja mało kiedy coś odpuszczam i nauczyło mnie życie tego, że się nie odpuszcza rzeczy, do których dążę, bo prędzej czy później dojdę do tego. Tylko że trzeba sobie tą ścieżkę wyczyścić, przejść przez tą ścieżkę po prostu. Ogółem, jeżeli chodzi o to, co możesz zyskać, to ja bym jeszcze do tego dodał, co możesz stracić. I teraz powiem na swoim przykładzie, każdy niech to odniesie do siebie. Natomiast są dwie ścieżki dla zysku, jak i dla straty. I teraz zaczynając od straty. Co mogę stracić, jeśli odpuszczę? To mogę stracić możliwość zmiany swojego życia na lepsze, czy na takie, jakie bym chciał. Dla mnie. Jeżeli nie odpuszczę, to co najwyżej mogę stracić trochę pieniędzy. Jeżeli z kolei, co mam do zyskania, jeżeli bierzemy pod uwagę to, że odpuszczę, to mogę zyskać powiedzmy nieco więcej spokoju i nieco więcej oszczędności, a co zyskam, jeżeli nie odpuszczę, to potencjalnie mogę zyskać, tak jak powiedziałem, przy odpuszczeniu zmianę swojego życia na takie, jakie bym chciał. I teraz ten bilans, że mogę tkwić albo całe życie na jednym poziomie, pracować i tak dalej i po prostu nie zmieniać tego i jest jak jest, albo mogę mieć rzeczywiście to, co chcę i żyć tak jak chcę i mieć spokój, no to dla mnie jedno przeważa znacząco drugie, natomiast każdy musi sam zdecydować, co dla niego jest tym przeważającym. Mi w ogóle satysfakcję sprawdza nie tkwienie w miejscu, tylko ten ciągły proces dążenia do czegoś, bo nawet mnie same to, że coś osiągnę, nie cieszy tak bardzo, że ja na przykład tutaj z chłopakami możemy sobie wymyślić jakieś cele i dążyć do tego razem. Najlepiej kopa i w ogóle najwięcej satysfakcji daje ten cały proces tworzenia czegoś, dążenia do czegoś i z tego powinniśmy czerpać najwięcej, a nie do tego, że tam dojdziemy, bo my wiemy, że my swoje i tak kiedyś osiągniemy. Tylko najbardziej trzeba się nauczyć czerpać właśnie satysfakcję z tego procesu. Zresztą Michał też sobie zrobił tatuaż na ręce, żeby zaufać procesowi i to też gdzieś tutaj mi się właśnie tak klikło. Tak czułem, że dalej. do tego pijesz. Emocje są dwie główne grupy emocji, które rządzą na rynku. Jest to FOMO, czyli Fear of Missing Out. To są zwykle takie emocje, które towarzyszą nam przy hoście, bo wtedy czujemy to, że nam odjeżdża ten pociąg, tak?
i wsiadamy. Często nie są to dobre decyzje, ale różnie to bywa. Można czasami złapać się na coś ciekawego. Drugą grupą to jest food, czyli fear, uncertainty and doubt. To jest strach, niepewność i zwątpienie. To są bardziej te negatywne emocje, które właśnie towarzyszą spadkom, czyli bezsie. Co możemy zauważyć teraz? Straszą nas z przeróżnych stron. Gary będzie walił wszystkim security, wszystko idzie do zera, zwijemy się ze wszystkimi giełdami i pamiętajcie, że newsy wychodzą wtedy, kiedy mają wyjść, a my jesteśmy tylko widzami na tym teatrzyku, oglądamy, co tam się dzieje, a oni nam tutaj pięknie grają. Dokładnie. Też warto te emocje troszkę rozdzielić i no, podejściu do emocji pomaga mądre rozdzielenie portfela, bo tak jak mówię, jak dziś kryptowaluty spadną do zera, mnie to nie ruszy, bo mnie to nie pozbawi środków do życia czy możliwości do tego, by gdzieś się rozwijać, bo tak naprawdę rynek nie lubi pustki, więc na pewno coś się pojawi kolejnego. I tak jak widzicie, to na przykład z niektórymi shitcoinami, to na miejsce jednego shitcoina potrafi przyjść 10 kolejnych. I tutaj trzeba też oczywiście pod wpływem emocji działać bardzo rozsądnie, a najlepiej jest w ogóle czasem, jeżeli macie podjąć jakieś decyzje lub napaliliście się na coś, to jest tak samo jak z zakupami czegoś. Odejść od komputera, dać sobie 1-2 dni, przespać się z tym i przemyśleć, bo patrząc też na to, co dzieje się ogólnie w sprzedaży różnych produktów, ja ostatnio szukam czegoś, co będzie mi generować dodatkowe dochody i będzie to działać automatycznie. No i też mam do tego emocje, no bo jaram się, bo jest dużo ostatnio takich tematów właśnie, które są łączone z AI. Tylko z mojego punktu widzenia, jak ja widzę, kto coś w jaki sposób reklamuje, w jaki sposób podchodzi, no to ja już podchodzę do tego z takimi zimnymi emocjami, racjonalnie, chcę zadać parę pytań, chcę widzieć wyniki. No i ja tak mam, ale ja się też tego nauczyłem na przestrzeni czasu. A nowe osoby podpalą się na tyle danym narzędziem, daną grupą czy czymkolwiek, że po prostu wbiją w to z buta, oczekiwania będą mieli tutaj, a jak zobaczą, co tam jest, to stwierdzą, że to nie dla nich. Więc z tym też trzeba naprawdę uważać, bo jeżeli właśnie chodzi o marketing, o reklamy, no to wszystko powoduje jakieś emocje. To powoduje to, że ty chcesz coś kupić i do końca nawet nie wiesz, czy jest ci to potrzebne. Generalnie jeszcze dodając do tego, no chcesz coś powiedzieć? Leć. Dodając do tego, jakie pytania sobie zadawać, to tutaj ważna rzecz, żebyście sobie to zanotowali i rzeczywiście potrafili odpowiedzieć na te pytania w momencie, kiedy coś się stanie. I tutaj mam dla Was 5-6 takich pytań, które warto sobie zadać w momencie danej sytuacji lub danej decyzji. I teraz tak, po pierwsze, jakie emocje wpłynęły na moją decyzję, na moje działania? To jest pierwsza rzecz. Po drugie, dlaczego odczuwam te emocje? Bo być może gdzieś za dużo zainwestowałem, być może coś jest dla mnie zbyt istotne, być może coś z kolei jest dla mnie zbyt mało istotne. Po trzecie, czy te emocje faktycznie mają znaczenie i czy są podstawne? To znaczy, czy fundamentalnie w którymś miejscu zadziało się coś, co może determinować to, że te emocje, które odczuwam względem danego wydarzenia, danej sytuacji, mają podstawę do tego, żeby rzeczywiście je odczuwać, czy ja po prostu sobie dopowiadam pewne rzeczy i nadinterpretuję, bo tak też się bardzo często zdarza. Ludzki mózg lubi sobie dopowiadać pełno rzeczy. Kolejne pytanie, jakie warto sobie stawiać, to czego muszę się nauczyć, żeby kontrolować daną emocję, bo to jest mega kluczowe. Kolejnym jeszcze pytaniem, czy zareagowałem w odpowiedni sposób, to też warto przeanalizować. I na koniec, mega ważna rzecz, czy to, co się stało, będzie miało wpływ na moje życie za 5 lat. Bo nie wszystko to, co się dzieje tu i teraz, będzie miało wpływ na Twoje życie w dalszej perspektywie. Jeżeli coś jest rzeczywiście ważne i będzie miało wpływ, no to wtedy patrzę dalej.
co mogę zrobić, jak to wykorzystać, co zmienić, czy to było dobre, czy złe, jak to wykorzystać w tym momencie. Jeżeli coś nie będzie miało wpływu na moje życie za 5 lat, to mogę mieć do tego bardziej, powiedzmy, zlewczy stosunek, mogę się tym nie przejmować aż tak, jak się w danym momencie przejmuję. Bo pamiętaj, że w momencie, kiedy coś się dzieje i wpływa na ciebie tu i teraz, to ty masz wrażenie, że to będzie trwało wieczność. Ale nie zawsze tak jest. I teraz warto sobie taki dziennik tradera, inwestora prowadzić i często właśnie wracać do tych pytań przy różnych eventach na rynku, właśnie sobie zapisywać to i później wracać do tego podczas naszej dalszej drogi, bo z tego można wyciągnąć bardzo dużo lekcji, gdzie popełniliśmy błędy, gdzie zrobiliśmy coś dobrze i jak się przy tym czuliśmy, także to jest na pewno wartościowe, żeby prowadzić sobie taki dziennik. Czyli jak stracę 1000 złotych, to nie ma to za bardzo wpływu na moje finanse i moje życie w najbliższe 5 lat. Chyba że zacznę to odrabiać i wrzucę większość moich oszczędności, to wtedy już to może mieć wpływ na to, co się wydarzy w kolejnych miesiącach mojego życia. Także z tym też musicie bardzo uważać. Lecimy dalej. Wydarzenia na rynku. Staraj się analizować i zrozumieć to, co się dzieje. Tu nie będziemy dużo za bardzo mówić, bo to jest w sumie to, co widzicie. Z Luną przykład. Ludzie nie rozumieli, co tam się wydarzyło, dlaczego ta cena spada i zaczęli się w to pakować. Teraz to, co dzieje się na rynku, wiele ludzi też nie rozumie, że takie rzeczy miały miejsce i moim prywatnym zdaniem, wy możecie mieć całkiem inne zdanie do tego. Jest to nic innego jak tylko manipulacja rynkiem i to jest to, co tu powiedzieliśmy, że te newsy wychodzą wtedy, jak mają wychodzić i to chodzi o to, żeby właśnie jak najbardziej nas wystraszyć, bo pamiętajcie, że to są dwa obozy. Oczywiście ja już nie wierzę za bardzo w to, że Bitcoin da nam wolność, kryptowaluty dadzą nam wolność. Bardziej to idzie w kierunku właśnie, że pokazało to władzom, że można stworzyć cyfrowy pieniądz, który jeszcze bardziej nas zniewoli. Więc tak naprawdę są dwa obozy i ja ten rynek, przynajmniej na waszym miejscu, jak i oczywiście moim, co ja robię systematycznie, starałbym się wykorzystać do tego, by jak najwięcej z niego wyciągnąć, jak najwięcej tutaj zarobić z jak najmniejszych pieniędzy i podejmować jak najmniejsze ryzyko, bo to, co się dzieje na tym rynku, te wydarzenia, które mają miejsce, często wpływają na to tak, że naprawdę z małych kwot jesteś w stanie zrobić duże i racjonalnie podejść do tego, nie ponosić jakiegoś dużego ryzyka. Ja nie rozumiem troszkę ludzi, którzy w ogóle nie podejmują ryzyka, w ogóle nie próbują czegoś zrozumieć, tylko są nastawieni negatywnie do tego, bo wiele rzeczy, które ja wcześniej nie rozumiałem i których nie chciałem robić wcześniej, bo mi się wydawało, że zrobi mi to krzywdę, czy po prostu będę się z tym czuł źle, dzisiaj robię i nie mam z tym najmniejszego problemu. Wystarczyło po prostu to przerobić w sobie, zacząć to robić odpowiednimi krokami. I tak naprawdę, jeżeli jeszcze mając na uwadze tutaj te wydarzenia na rynku, no to ile razy Bitcoin i całe kryptowaluty, cały rynek umierał? Też jest taka strona, tu już nie będę ją przypominał, nie pamiętam jak się nazywa, ale jak zobaczymy, to już było kiedyś grane. Tu raz Chiny banowały, potem odbanowały, teraz USA banuje, potem znów może odbanuje. Zresztą z mojej perspektywy, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut, to nie są tylko Chiny i to nie jest tylko USA. Generalnie, jeżeli chodzi o wydarzenia na rynku, to już jest rzecz, którą niewiele osób będzie się chciało zagłębiać, natomiast warto się w to zagłębiać, a mianowicie czym jest, jak działa pieniądz i co się robi z jego pomocą w świecie realnym. Bo teraz przykładowo ktoś może mi czy nam narzucić foliową czapeczkę na łeb i powiedzieć, że sekciarze i gadają jakieś tam iluminackie rzeczy i inne bzdury. Natomiast chciałbym na przykład poruszyć taką rzecz, że jak analizować i rozumieć to, co się dzieje na rynku. Przykładowo, pewne kryzysy w ostatnim czasie zostały wywołane sztucznie i celowo, po to tylko, żeby na przykład małe banki poupadały, po to tylko, żeby duże banki przejęły ich klientów, po to tylko, żeby bardziej scentralizować
pieniądze i finanse na świecie, po to tylko, żeby później wprowadzając CBDC, mniej podmiotów mogło zarządzać tym wszystkim, bo przy mniejszej ilości podmiotów, którzy zarządzają jakby całym rynkiem i wszystkimi finansami, jest to łatwiej dograć niż jak masz jeszcze 50 innych mniejszych banków, które w gruncie rzeczy, jeżeli chodzi o skalę posiadanych przez siebie pieniędzy, to są płotki w kontekście tych dużych banków, no ale kontrolując te wszystkie płotki dodajesz sobie znacznie więcej roboty, niż jak je wyeliminujesz z rynku i duzi je przejmą. To jest tylko jedna z takich rzeczy. Dużo rzeczy dzieje się w backstage'u, na co ludzie nie zwracają uwagi i świetnym przykładem na to jest sprawa, która toczy się od grudnia 2020 roku, jeżeli chodzi o Ripple kontra SEC, bo tam wypłynęły znaczy inaczej. Dla tych, co nie wiedzą, Ripple dostało pozew od SEC za to, że sprzedaje papiery security, papiery wartościowe w formie niezarejestrowanej, będące w formie tokena XRP. I teraz cały case toczy się o to, czy rzeczywiście ten XRP jest security, czy nie. I bazując na tym, czy Ripple ma udowodnić, czy nie, chodzi tutaj o to, znaczy inaczej, co ma udowodnić? Ma udowodnić, że XRP nie jest zabezpieczeniem, nie jest security, ani nic takiego, po to tylko, żeby mogli tym handlować i żeby nie zostali oskarżeni o to, że podejmowali jakieś nielegalne czynności. I chociaż w pierwotnym założeniu oni wcale, znaczy inaczej, pomimo, że SEC może wiedzieć, że XRP wcale nie jest tym zabezpieczeniem, nie jest tym security, to i tak wywalą ten pozew, po to tylko, żeby po pierwsze spowolnić rozwój firmy, po drugie pozbawić ich funduszy, biorąc pod uwagę na to, że muszą wywalić niemałe miliony na prawników i na całą tą sprawę, po to tylko, żeby odłożyć w czasie pewne rzeczy i dać możliwość rozwoju dla innych podmiotów czy innych aktywów. Tak działa ten rynek i w ten sposób jest on manipulowany i zarządzany, z tym, że trzeba poświęcić naprawdę dużo czasu na to, żeby zagłębić się w dany temat, żeby go przeanalizować i dopiero później zrozumieć. Ale żeby go zrozumieć, to najpierw trzeba wiedzieć, w jaki sposób na innych przykładach, które możecie sobie prześledzić historycznie, pieniądze czy sytuacje gospodarcze były wykorzystywane do tego, żeby, tak jak się mówi, biedni tracili jeszcze więcej, a bogaci, żeby się bogacili. Bo to nic innego nie jest. Dokładnie. Michał, chcesz coś dodać? Mamy tutaj info, że strona z tym śmiercią Bitcoina wygląda w ten sposób. Możecie sobie skopiować z komentarzy. Zarówno poszły komentarze na fanpage'ach, jak i tutaj na YouTubie. No i Tak. Bitcoin umarł już 474 razy do tej pory. Także no zobaczcie. Ostatnio w kwietniu 22 w tym roku, a co jest ciekawe, w tym roku umarł 7 razy, w 22 27, a w 21, jak była hossa, 47 razy. Podczas hossy. To on najczęściej w hossie umiera, na to wychodzi. Nie bądź chaotyczny. Co to dla nas znaczy? No to znaczy to, że trzeba mieć plan działania. To tak ja to rozumiem, akurat jeżeli chodzi o tą chaotyczność. Jeżeli faktycznie sobie to poukładasz, to zawsze możesz powiedzieć sobie sprawdzam. No to o tym planie już w sumie mówiliśmy. Ja bym bardziej powiedział, nie bądź chciwy. O. Ale chaotyczny też, z tego względu, że bardzo często ludzie przeskakują z tematu na temat i chcą się zainteresować zbyt dużą ilością rzeczy i później kończy się tak, że nie ogarniają nic i totalnie odpuszczają. Więc jak już się skupiłeś na jednym, to skup się na jednym do momentu, aż poczujesz się w tym pewnie i dopiero później przejść do czegoś kolejnego. Dokładnie. Plan zarządzania ryzykiem, czyli w sumie takie 10 punktów, które naszym zdaniem są ważne, czyli przede wszystkim określenie stop lossów, jak i limitów strat. Stop loss to jest zabezpieczenie przed stratami, a limit strat to możecie sobie na przykład wyszacować, że no jeśli Bitcoin spadnie 99%, to wtedy sprzedam, nie? No i tak niektóre na przykład kryptowaluty mają, że spadają o 100%, czy tam parę razy nawet o 100%, bo patrząc na rynek, to wyklepały nowy dołek. Ja raczej jestem w tej opozycji, że jeśli właśnie coś spada, a chcę to mieć w portfelu, to ja jestem bardziej za tym, że zaryzykuję więcej i kupię sobie daną pozycję lub uśrednię, ale no nie zawsze jest to zdrowe podejście, nie zawsze się to sprawdza. O.
Regularne monitorowanie informacji aktualności, no to co powiedzieliśmy, czyli to, co się dzieje na rynku i co może mieć wpływ na nasz portfel i co tak naprawdę my potem możemy ewentualnie przewidzieć niektóre sytuacje, że jeżeli na przykład, zobaczcie, SEC wytoczył pozew Binance'owi i Coinbase'owi, to rynek spodziewał się dużych spadków. Ale te spadki jakoś jednak się nie wydarzyły. Pomimo tych były, dla mnie to nie aż tak duże spadki. Szybko też został ten rynek wyciągnięty z powrotem. Ale jeśli SEC wytyczył jakieś po prostu działo w niektóre tokeny i pojawiły się one gdzieś tam na liście, no to tutaj one oberwały najbardziej. Tylko że z czasem, z mojej perspektywy, będzie tak, że to jest trochę, że ludzie się przyzwyczajają też do niektórych informacji i przestają się bać. Przestają się po prostu, ma to inny wpływ na emocje. Jak będą widzieć, że SEC co chwilę dodaje jakieś kryptowaluty bezpodstawnie na jakąś tam listę, to po prostu będą do tego podchodzić bez jakichś tam większych emocji. Największe emocje generuje te pierwsze zdarzenie. Tak jak mieliśmy pandemię. Pach, największe emocje, strach, co się wydarzy. Wojna na Ukrainie, pach, co się wydarzy, bo nas zaatakują. A dzisiaj my żyjemy obok tego i już za bardzo nikt się tym aż tak bardzo nie przejmuje. Już nie pompują tego tematu tak bardzo, a nawet jak pompują, no to wiele ludzi podejdzie do tego, a dobra, znów o tej wojnie gadają, albo znów o tym. Wiecie, o co chodzi? Że ludzie się przyzwyczajają do niektórych rzeczy. Dywersyfikacja, regularna analiza portfela, to też warto, jeżeli ktoś ma jakieś pozycje, które stanowią większy procent twojego portfela, nie są tymi testowymi, jednymi paczkami, czy albo zysk, albo wpysk, jak my to mówimy, to warto tutaj analizować to i śledzić, co tam naprawdę się tak dzieje. Akurat u mnie Matic jest dość dużą pozycją w moim portfelu, no i nie jestem szczęśliwy z tego powodu, że spadła jego cena, ale z drugiej strony nie mam nic przeciwko, bo i tak będę to po prostu trzymać i akurat z Maticiem nie robię nic. Bardziej jeszcze jestem mega zaskoczony, że jednak wiele osób gdzieś tam pomimo tych negatywnych emocji, pomimo tych negatywnych wiadomości, jednak dopakowało Matica, albo osoby, które w ogóle nie planowały mieć Matica, to sobie go kupiły. Bo gdzieś też tak chodzi takie przeświadczenie, że akurat te kryptowaluty, jeśli tam zostały wymienione, to zostały zbite, ale w HOSS-ie i tak prawdopodobnie zrobią wynik. No zobaczymy, jak to będzie dalej. Później mamy świadome podejmowanie decyzji. No to tak jak ja wam mówię, no ja nie podchodzę już z poziomu emocji do tego, co się dzieje na rynku. Po prostu staram się usiąść, popatrzeć, przeanalizować parę rzeczy. Czasem to można zrobić w jeden dzień, czasami trwa to kilka dni lub nawet tydzień, 2, 3, żeby to wszystko sobie zanalizować i podjąć jakąś decyzję. Tu dałbym zawsze sobie czas, żeby pochopnie nie podejmować decyzji. Obserwacja, co robią eksperci, po części też bym powiedział to, co robią osoby, które gdzieś tam naganiają na jakieś projekty, czyli głównie shitcoiny, głównie jakieś memcoiny, bo nie patrz co mówią, patrz co robią. To mi gdzieś tam siedzi w głowie, że ty nie powinieneś patrzeć na to, co się mówi, tylko na to, co się dzieje na rynku. I pomimo tych dużych spadków na rynku, jak zobaczycie w dane, to zostało mnóstwo bitcoinów skupione do portfeli, mnóstwo bitcoinów wypłynęło z giełd i gdzieś jest trzymana na właśnie portfelach prywatnych. Monitorowanie rynku ponownie, rezerwowanie awaryjnych środków. Po części jest to, co też już powiedzieliśmy, czyli trzeba mieć jakąś pozycję, czy ten brak pozycji w środkach awaryjnych, w środkach takich, które możemy później w każdej chwili zaangażować. No i też to nie powinny być środki, które są na przykład naszymi oszczędnościami i widzimy super okazję, to wbijamy z buta all-in. Tak też bym nie robił. Ustanowienie strategii wyjścia, czyli to, co powiedział Michał, że DCA też jest dobrą strategią na wyjście. U mnie mega się sprawdza to, że jeżeli faktycznie coś kupimy w krótkim czasie i ostatnio było kilka lub nawet kilkanaście takich projektów, powiedzmy krótki czas to jest między tydzień, miesiąc, a nawet 3 miesiące,
i one zaczynają wychodzić na wyższe poziomy, czy robić ATH za każdym razem, to dla mnie też to jest takie informacja, że no wybiliśmy nowy szczyt, to warto może troszkę tutaj odciąć kupon, no bo jak przyjdą jakieś negatywne informacje, jeśli przyjdą, a zazwyczaj przychodzą po takich turbowzrostach, no to ja będę mógł sobie to ewentualnie odkupić, a tak naprawdę będę mógł powiększyć pozycję tych środków rezerwowych, czy tych stablecoinów, które później mogę wykorzystać. Nauczył też bym się wychodzić z rynku całkowicie, czyli nie popadać w takie emocje, że kurczę, udało mi się zarobić 100, 200, 300, 500% i ja całością tych zarobionych pieniędzy wchodzę w kolejny projekt. Też bym przestrzegł przed tym, bo często jest tak, że jak wam da jeden projekt zarobić, to ten drugi, trzeci, czwarty niekoniecznie, więc brałbym tutaj po prostu plan działania na biurko i rozpisał sobie, że jednak część tych zarobionych środków zabieram i nie angażuję w to, by one dalej zarabiały. Moim zdaniem też nierozsądnym jest ciągła reinwestycja, ciągłe działanie pod to, że reinwestujesz te środki, no bo kiedyś to trzeba wypłacić, chyba że masz na tyle mocne cojones, że po prostu reinwestujesz 100% tych środków, które masz i patrzysz, co się dzieje. Też znam takie podejścia. Regularna ocena i modyfikacja planu. To też trzeba się po prostu dostosowywać do tego, co się dzieje na rynku. Chcecie coś tutaj dodać? Ja nie. No, kilka pozycji wydaje mi się, że tutaj jest tak powtórzonych. Ja jestem fanem prostoty, bardziej monitorowanie, obserwacja, no okej. No, wiesz o co chodzi, bo monitorowanie to bym raz bardziej tu dodał rynku w aspekcie tego, co się faktycznie dzieje w moim portfelu, a to idzie gdzieś tam w parze z tą obserwacją tego, bo możesz, twardo monitorować coś, co ci się dzieje w portfelu i reagować na to, a możesz mieć po prostu, no dobra, spadło, tak jak ja z niektórymi rzeczami, no dobra, Matic spadł i co mnie to? No co, kupię więcej, albo nie będę sprzedawać przez jakiś czas stakingu, tak? Czy nie będę po prostu zamieniał go na coś innego, tylko poczekam. Więc no, to są różne podejścia do tego, więc no musicie sami na spokojnie sobie przede wszystkim, tak jak nawet powiedział tutaj Kuba, wypisać te poszczególne punkty i starać się tego trzymać. I zobaczycie, jeżeli faktycznie będziecie się trzymać tego działania według tych punktów, które sobie wypiszecie, a nie tylko będzie wam się wydawać, że trzymacie się tego planu, to zobaczycie tego efekt. Bo tak jak też tu było powiedziane, często jest tak, że ludzie sobie skaczą. Czyli, a tu mi nie wychodzi, to ja idę gdzie indziej. Ale skąd ty możesz wiedzieć, że tu ci nie wyjdzie, jak nie poświęciłeś wystarczająco dużo czasu na to, by sprawdzić, czy to działa. I zazwyczaj takim moim podejściem jest to, że jeśli mi gdzieś nie wychodzi przez pół roku, to szukam czegoś innego. Jeżeli nie przychodzą efekty po pół roku. To dla niektórych może się wydawać długo, a dla niektórych pół roku to jest tak. Zazwyczaj te pół roku wystarcza, żeby czegoś się sensownego nauczyć, a jeżeli ktoś na przykład zaczyna się interesować czymś i ma słomiany zapał, to oni odpuszczają po tygodniu, czy nawet po miesiącu, jak już wytrzymią. Te 3-6 miesięcy to moim zdaniem jest takie minimum. Plus w krypto efektem działania nie są od razu pieniądze, tylko bardziej bym też dodał to, że ta wiedza, to co się tutaj nauczysz, co sobie zbudujesz, bo nawet jak nie zarobisz na rynku krypto, to co się nauczysz, będziesz mógł wykorzystać w życiu i w swoich finansach, które będą z tobą jednak przez całe życie. Dokładnie. I chyba tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć dzisiejszego live'a. Dużo zostało powiedziane, dużo rzeczy można sobie wynotować, także warto sobie obejrzeć na pewno go przynajmniej jeszcze raz, zrobić notatki i stworzyć swoje plany działania, czy też swój schemat nauki kontroli nad emocjami. A jeżeli chcecie gotowe rozwiązania, to zapraszamy na Discorda.
Tam mamy nie dość, że strategie rozpisane, to różne plany działania, wiele rzeczy można się nauczyć, no i po prostu zacząć działać na tym rynku z doświadczonymi osobami. Trzymajcie się, hej. Siema. Elon.